A dzisiaj odcinek o tym, co interesuje tak wielu, choć nie jest to najważniejsza rzecz w życiu zakonnym, jednak rzeczywiście na zewnątrz najbardziej ją widać. Dziś kilka słów o modzie zakonnej. Zakonny ubiór głosi światu nasze całkowite poświęcenie się Bogu i oddanie się Jemu. Przypomina o istnieniu wyższych wartości, które nie przemijają. Nie mamy żadnych zdjęć, żadnych obrazów, które mówiłyby o pierwszym stroju polskich Augustianek. Natomiast w dokumentach wyraźnie są wskazówki mówiące o tym, że już w 1605 roku pierwsze siostry Augustianki nosiły habit zakonny, ponieważ matka Katarzyna, nasza założycielka, przyjęła właśnie, składając profesję, przyjęła właśnie habit zakonny. W kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej zachowały się dwie figurki z połowy XVII wieku, które właśnie ubrane są już w habity augustiańskie i możemy zobaczyć, że są to habity bez szkaplerzy, przepasane paskiem augustiańskim, wiązanym z przodu i nakrycie głowy stanowi taka biała chusta podwika, zamiast jeszcze welonu. Długie lata później jeszcze możemy odnaleźć w takich aktach naszego zgromadzenia wzmianki o tym, że siostry nosiły białe welony, dopiero później zamieniono je na welony czarne. Nasz augustiański habit zawsze był koloru czarnego. Pierwsze zachowane zdjęcia pochodzą z początków XX wieku. Habit miał szerokie rękawy, na nim był szkaplerz zaprasowany z przodu, jak zresztą jest do tej pory. Przy pasku noszono różaniec, głowę okrywała chusta, sztywny kornet, na nim był taki biały materiał zwany bawełnicą i ten welon dawniej był podwójny. Na wierzchu był czarny, a pod spodem biały. Kolejne zmiany stroju nastąpiły po soborze w latach 60., kiedy to musiałyśmy zdecydować o charakterze naszego zgromadzenia. Czy pozostajemy kontemplacyjnym zgromadzeniem, czy stajemy się wspólnotą kontemplacyjno-czynną. W związku z tym, ponieważ zdecydowałyśmy się na kontynuowanie naszej działalności edukacyjnej, nastąpiła również zmiana stroju, która zaowocowała uproszczeniami. Kornet zastąpiono białą czapeczką, ale też zniknął podwójny welon. Był już tylko taki biały dodatek pod welonem. Natomiast reszta stroju pozostała w zasadzie, główna forma habitu pozostała w zasadzie bez zmian. Natomiast w 2004 roku podjęto na kapitule generalnej decyzję o kolejnej zmianie stroju. Zlikwidowano czapeczkę, czarny welon uzupełniono białą wypustką, nie używa się już wcześniej używanych pelerynek, płaszczy ceremonialnych. Zamiast długiego płaszcza, który był wręczany jako oznaka profesji wieczystej, dziś dostajemy herb augustiański i obrączkę. Każda siostra nosi na znak ubóstwa habit. Habit jest czarnego koloru i każda z nas ma identyczny. I ten habit jest święcony w dniu pierwszej profesji zakonnej. Na habicie znajduje się szkaplerz, który jest czarnego koloru i z tego samego materiału jak habit zakonny. Szkaplerz oznacza oddanie się Maryi i jest znakiem pokuty i nawrócenia. Na szyi siostry po ślubach wieczystych noszą herb zakonu augustiańskiego. Serce, atrybut świętego Augustyna, czyli człowieka poszukującego, który swoje najsławniejsze dzieło rozpoczyna właśnie słowami: stworzyłeś nas, Panie, jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie. Dalej dosięgła tego serca strzała,
czyli Słowa Bożego, i zapaliła je ogniem. I wreszcie otwarta księga, Pismo Święte. Jest to nawiązanie do słów świętego Augustyna. Swoim słowem ugodziłeś serce moje i pokochałem Cię. Siostry noszą na głowie też welon zakonny jako znak dziewictwa i czystości. Jednym z części stroju zakonnego jest również skórzany pasek, który oznacza wstrzemięźliwość i gotowość do służby. Przy pasku znajduje się również długi różaniec czarnego koloru, który jest modlitewną bronią. Każda profeska wieczysta po swoich ślubach zakonnych otrzymuje również obrączkę, która jest znakiem całkowitego się poświęceniu Bogu. Dawnym takim zwyczajem były również obłuczyny. Obłuczyny wyglądały tak, że nowicjuszka, przybywając do klasztoru, przebywając tutaj, decydując się na przystąpienie do profesji, przybywała do kościoła w białej sukni, była prowadzona do ołtarza. Następnie oczywiście obcinano jej włosy, nakładano welon i od tego momentu żegnała się ze światem, stając się takim nowym stworzeniem poświęconym tylko Panu Bogu. Do tej pory w naszym zgromadzeniu zachował się zwyczaj zmiany imienia w momencie wstępowania właśnie do nowicjatu. Każda z sióstr może wybrać imię, jakie będzie nosić, i zaproponować je Radzie Generalnej, która to Rada wybiera jedno z zaproponowanych imion dla danej siostry. To jest taka oznaka, że rozpoczynamy nasze życie na nowo, w nowej rodzinie, z Panem Jezusem. Jemu oddajemy się zupełnie i w pewien sposób zamykamy rozdział, który wcześniej dział się w naszym życiu.